Cześć, witam Was serdecznie w naszym kolejnym wideo poradniku. W dniu dzisiejszym na tym filmie zajmiemy się naszym piętrem, wstawieniem ścian, może jakichś rdzeniów, wieńców. Chyba troszkę przeedytujemy sobie zakres tutaj, żeby jakieś może balkony dorobić. I zobaczymy, jak to wszystko będzie nam się spinało i wychodziło. Więc to jest plan na ten odcinek. Jeśli się podoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco i zaczynamy. A od czego? A od tego, że przejdziemy sobie na poziom plus 2,96. Wybierzemy, żeby na razie nam się projekt zapisał. Nasz przekrój roboczy ze schodów na razie sobie ukryjemy w widoku, elementy. Wybierzemy wszystkie w całym projekcie jakieś dziwne te nasze symbole kierunku, pozbędziemy się ich. No i co? Pierwsze co to może najpierw przeedytujmy sobie ten zakres. Edytuj obwiednie. Ja bym chciał, żeby ten balkon tutaj z tej strony jakiś powstał. Więc sobie to przeciągniemy. Może tutaj, żeby też w strop wchodziło. Coś takiego. Tu jeszcze to i to. Za pomocą przytnij wydłuż, czyli skrót z klawiatury TR. A może tu jeszcze ten balkonik sobie jakoś przedłużymy. Zlitujemy. Zwróćcie uwagę, że dostanę komunikat o usunięciu tego elementu. Usuń element, OK. Zatwierdzam. Patrzę na 3D. Bardziej interesuje mnie ta część, więc muszę tutaj dołączyć geometrię. Zmień, dołącz. Tej ściany dołączmy to. Będzie w miarę to wyglądało. OK, czyli tu sobie dorobiłem jakieś wejście, tu mam balkon. Dobra, przejdźmy na poziom plus 2,96 i zacznijmy od jakichś ścian konstrukcyjnych, czyli WA. Niech to będzie ściana murowana grubości 24 cm. Tym razem ta ściana musi się kończyć nam na poziomie plus 5,80 z odsunięciem o, na razie zostawmy 18. I rysujmy sobie osią ściany, żebyśmy mogli się poruszać po osi konstrukcyjnej, które już mamy. Powiedzmy, że coś tu. A na razie sobie zaplanujemy jakiś kształt. Niech to będzie, że poleci przez całość. Tutaj to na pewno będzie potrzebny jakiś trzpień. Tak, jakiś co najmniej. Tak, powiedzmy, że tu polecimy sobie też tą ścianą. Tu domkniemy na pewno do tej ściany też. Tu przy schodach ściana konstrukcyjna niech będzie. No i co? Może jakoś właśnie też tu na środku by się jakaś ściana konstrukcyjna nam przydała. Zastanówmy się, jak możemy to zrobić. W jakiś fajny sposób. A myślę, że pociągniemy po prostu w tym miejscu ścianę też konstrukcyjną. OK. Więc mamy jakiś zarys. Wstawmy teraz sobie szybko rdzenie, czyli skrót z klawiatury CL. Na pewno sobie to zrobimy na wysokość do poziomu 5,80. Moglibyśmy w punktach przecięcia się osi, akurat tu by się sprawdziło. Ale na razie zostawmy to w ten sposób. W sumie mógłbym skopiować te dwa rdzenie z dołu, żeby były też tutaj w tym odpowiednim miejscu. Tu sobie wstawić gdzieś jeden dodatkowy. W tym miejscu. Tu niech będzie też na osi. Bo w tym narożniku. OK. Popatrzmy na widok 3D na chwilkę. Tak jak mówię, ścianę na razie sobie dotnijmy dotąd. I przenieśmy sobie układ tych dwóch rdzeni, żeby był też na poziomie wyżej, czyli zaznaczyłem je obydwa. Kopiuj do schowka, wklej, wyrównaj względem wybranych poziomów, poziom plus 2,96. Jak widzicie, skopiowały mi się na ten sam poziom, ponieważ mogło się tak stać, gdyż, nie wiem, zaznaczyłem coś kiedyś, że kopiowałem na wysokość, różne dziwne rzeczy, więc pamiętam teraz, że mogę sobie śmiało zmienić od razu rzędne, kiedy mam jeszcze je w polu zaznaczenia. Więc teraz dotnijmy na chwilę tą ścianę w ten sposób. Tu moglibyśmy dać w narożnik jeszcze rdzeń i będzie, myślę, bardzo
Bardzo przyzwoicie. Tu jeszcze ściankę na to z odsunięciem. Dobra, pomysł już jest. Lecimy z tym dalej. Czyli co? Plus 2,90. Ustawimy sobie ten trzpień w tym miejscu. CS utwórz podobne. Pojedziemy, żebyśmy mieli teraz odsunięcie do poziomu 3,60, tak żeby tą ściankę mieć możliwość umieszczenia w tym miejscu również. I myślę, że wszystkie główne ściany już mamy, więc teraz posłużymy się tylko narzędziem przytnij, wydłuż pojedynczy element. Tu będzie ciekawa też rzecz z tą ścianą i pokażemy sobie może dodatkową opcję. Ja ustawię się od tyłu i zedytuję sobie profil tej ściany. Spróbujemy coś takiego stworzyć. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, tak żeby mieć tu takie podcięcie na nasze ściany murowane. Oczywiście one nie mają ustawionego zezwalaj na połączenie, dlatego zrobił nam się taki śmieszny narożnik. Teraz już chyba powinno wyglądać to lepiej. I wygląda tylko nam tutaj, chce się dołączać z tą ścianą, więc zaraz sobie to też naprawimy. Nie zezwalaj chwilowo. Teraz sobie pozwólmy, zobaczymy, czy stanie się nam to samo. Tak, więc spróbujemy z tej ściany dać nie zezwalaj na połączenie. Będziemy musieli troszkę tutaj dokonać małych korekt, ale takie rzeczy przy modelowaniu się nam zdarzają. Więc teraz ustawimy się z tyłu, edytuj profil. Teraz już to wygląda bardziej ok. Dobrze. Więc skoro już ten element mamy za sobą, to możemy ruszać dalej. Czyli jeszcze tutaj na tym zamknięciu będziemy potrzebowali takiej ściany. Tylko ta nasza ściana nam się narysowała na złych wiązaniach, więc od razu poprawiamy. Dostaliśmy taki komunikat też stosowny. Przybliżmy sobie. Hop. Spróbujmy narzędzie przytnij, wydłuż. Oczywiście dlaczego? Dlatego, że nie zezwalaj na połączenie nam tu zadziałało. Teraz do tego lica to. Czyżbyśmy tu mieli dalej jakiś malutki problem. Zaraz sobie z tym też poradzimy. Może to kwestia wyświetlania grafiki czasem. Teraz dołączymy geometrię, więc tu już jest ok. O, widzicie, nic nie zrobiłem, a grafika teraz wyświetla się ok. Więc czasem tak też może się nam zdarzyć. Teraz jeszcze ustawimy sobie naszą ścianę. Tu ponownie jeszcze jedną. Pewnie będziemy mieli do czynienia ciach. Pamiętamy z tabem, ustawiamy sobie odpowiednią płaszczyznę, do której chcemy przytnij, wydłuż. Jeśli mamy taką linię, to dołącz. No i teraz ja już podziałam, wy pewnie obejrzycie w przyspieszeniu. Ok, więc jak widzicie, udało mi się to wszystko już podołączać. Teraz jeszcze zróbmy małą korektę na poziomie plus 2,96, tak żebyśmy w tym miejscu nie mieli tej linii, więc zezwolimy na połączenie. Popatrzmy, czy gdzieś jeszcze coś nam się wesołego dzieje. Ta linia jest z linii podrysu, więc się tym nie przejmujmy. Zresztą będziemy generować dokumentację, to będziemy sobie to jeszcze oczywiście szczegółowo omawiać. No i teraz co? Stworzylibyśmy jeszcze fragmencik takiej ściany. Myślę w tym miejscu i tu. Tutaj pozezwalamy na połączenia. Odsuniemy, odłącz elementy. Teraz TR.
Wszystko pięknie nam już tutaj wygląda. Ok, więc co dalej? Dalej, moi drodzy, mamy już wstawione rdzenie, ściany, więc przejdźmy do wstawienia wieńcy, czyli zrobimy to w poziomie widoku 3D, BM, Barbara Marcin, wieniec będzie w poziomie plus 5,80, narysujemy w kilku miejscach, tak żebyśmy mogli później go sobie przesunąć, wyrównać, moglibyśmy od razu też oczywiście rysować w ten sposób, też by było, więc jak już tam preferujemy. Wy pewnie zaraz obejrzycie wstawianie wieńcy w przyspieszonym tempie. Ok, więc teraz jedyne co widzicie, że nasze ściany nie mają odsunięcia o 24 cm, tylko 18, te zewnętrzne. Zrobiłem jeszcze tutaj dodatkowy wieniec, chociaż w sumie jego tu być nie musi, więc go usunę. I ustawię ścianą zewnętrznym odsunięcie góry na minus 24. Tu jeszcze mamy taką wesołą historię, więc możemy to zrobić za pomocą dołącz do ściany belka. Geometria się nam dołączyła, jest ok. I teraz co? Teraz, moi drodzy, myślę, że możemy w następnym już chyba filmie wstawić ściany działowe i otwory. Myślę, że zakończymy to od razu też stropem i będziemy wstawiać attykę. Więc w tym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli macie pytania, pytajcie w komentarzach. Dzięki i do usłyszenia.